Cześć, dzisiaj przychodzę z Orientem. Jak widzicie, do wymiany miało być szkło, no i poprawa tej wskazówki, która jest tam wygięta. No ale jak zwykle wyszło trochę inaczej. Już zaraz na początku zobaczycie, że jest problem ze ściągnięciem tej bransoletki. Ja wam to nawet przyspieszyłem. Myślałem, że to potrwa chwilę, ale tak naprawdę i tak pociąłem ten filmik strasznie i tak wyszło ponad 30 minut, więc no jak ktoś chce, to sobie tam może to poprzesuwać. Dźwięk na filmiku może być trochę zniekształcony, bo dopiero co próbuję na tym nagrywać i czasami mi łapie inny mikrofon, czasami inny i muszę to wszystko nauczyć się tego. Do tego jeszcze mam akwarium w tym pomieszczeniu, gdzie to robię, więc jeżeli będzie słychać jakiś dziwny dźwięk sikania czy coś, to nie ja, tylko to akwarium. No i tutaj właśnie widzicie rozwalony ten teleskop. Cała sprężynka wyleciała z tej obudowy swojej, przez co no, było tak zacięte, że ciężko to było w ogóle wyciągnąć. Myślałem, że już będzie trzeba łamać ten teleskop. No i co, odkręcam dekielek. Zwykłe urządzenie do odkręcania. Typowy taki zestaw. To się sprawdza, nie potrzebuje w sumie nic lepszego. On był dość mocno zakręcony, więc miałem nadzieję, że właśnie tam wszystko będzie suche w środku. No i było ok, jeżeli chodzi o mechanizm, to było ok. Bo zawsze gdy mamy zegarek bez szkła lub z pękniętym szkłem, no jest ta możliwość, że ta wilgoć się wdarła do środka. Tutaj widzicie, jak zwolnić wałek z koronką. Trzeba ten listek nacisnąć i po prostu odciągnąć koronkę. Cały mechanizm trzyma się jeszcze w takim ringu metalowym. Ja tutaj jeszcze wyciągnę uszczelkę, bo jednak troszkę jest brudna, więc tak czy siak trzeba ją wyciągnąć, żeby ją przeczyścić i nasmarować jeszcze. No i co, no po prostu odkręcam te dwie śrubki, które trzymają mechanizm w tym ringu centrującym. Po prostu mechanizm jest mniejszy niż cała koperta, więc daje się takie wypełnienie. Tutaj jest to stalowe, fajnie to wygląda, czasami jest to plastik. Przeważnie w kwarcowych zegarkach jest to plastik ze względu na wagę i pewnie koszty, nie? No i po zwolnieniu tego ringu można po prostu wyciągnąć ten mechanizm, bo inaczej był blokowany przez tamtą część. Ja tutaj trzymam za wachnik, ten wachnik jest dość mocno zamontowany, więc też nie ma za bardzo strachu, że coś się z tym stanie. Mechanizm wyciągnięty, jak widzieliście, ten sekundnik jest lekko zagięty. Tutaj widać kopertę, no dość zniszczona, a to szkło też. To szkło niestety było wklejone i to też stworzyło trochę problemów, bo te pozostałości były bardzo mocno jeszcze wciśnięte i nie dało się za bardzo tego wyrwać, wykruszyć. Ja tam nie wiem, czy będzie widać, ale zostawiłem tą kopertę po prostu w alkoholu na całą noc i wtedy ten alkohol przeszedł tam, gdzie mógł tylko się wdarł i było wiele prościej wyciągnąć tą całą resztę. No bo tutaj, jak widzicie, właśnie ani podważanie, ani kruszenie nie dawało rady. Niby tutaj ukruszył się kawałek, ale ta krawędź została tak czy siak. No i tutaj widzicie właśnie po moczeniu całkowicie inna praca, nie? O wiele szybciej to wszystko wychodzi i nie ma z tym problemu. Więc trzeba wyczyścić cały, ściągnąć ten bezel, bo pod nim też jednak trochę zostało tego kleju pewnie i opiłków, i wyczyścić wszystko. No i teoretycznie tylko miało być jeszcze założenie szkła i poprawienie tej wskazówki. No jak widzicie, wszystko musi być ładnie wyczyszczone, bo
Gdybyśmy założyli tutaj bezpośrednio od razu nawet na minimalny brud, no to to szkło by po prostu mogło się wykruszyć samo z siebie pod naprężeniami, nie? Także jak widzicie, tutaj też wszystko wyczyszczone. To było też wymoczone w alkoholu, tak jak wam mówiłem, więc ten cały syf ładnie schodził. Miałem akurat takie szkiełko, nawet to wygląda mi na oryginał i uważam, że no jest oryginalne. Bardzo, bardzo fajne, bardzo spoko, ładnie to wyszło, ale no niestety zaraz zobaczycie co tu się jeszcze podziało w międzyczasie. Tutaj tak jak widzicie, ten sekundnik jest po prostu do góry zagięty. Wygląda jakby chciał odlecieć stamtąd. To pewnie jest przez to, że ten zegarek był bez szkła, no i gdzieś tam się komuś kiedyś za coś zaczepił, no i się wygiął. I co, teraz trzeba ustawić 20, no już był 24. O, powiedzmy, że teraz jest 24. Jeszcze sobie sprawdzę, jak wygląda wskazówka godzinowa. Nie no, jest spoko, jest prosta. Więc tutaj nie powinno nic haczyć. Tak naprawdę godzinowo możecie sobie tak plus minus ustawić, bo dużo zegarków ma w różnym odstępie czasu zmienianą datę. To nie jest tak, że 12 po południu 00 i data się zmienia. Czasami ten kalendarz ma czas tego przerzutu daty nawet godzinę czy 3 powiedzmy, nie? Więc tutaj już się, tutaj w okienku już się zaczyna zmieniać albo się przesuwa tarczka z dniem, a jest na przykład dopiero 21 czy 2. No zależy, jak ktoś w fabryce to ustawi, jak ktoś sobie to... Znaczy wyregulować tego nie da się, w sensie, że zmiana daty będzie trwała 5 minut, albo będzie skokowa. Czasami po prostu to trwa tyle, że nie wiem, 15 minut, dajmy na to, czy godzinę, no nie, ciężko mi powiedzieć, w jakim mechanizmie dokładnie jak to wygląda. No ale chodzi mi o to, że niektóre zegarki zaczynają już przerzucać datę powiedzmy za 15:24, niektóre o 1, a niektóre między 2 a 3. No, ja zawsze ustawiam tak jak jest teraz, czyli najbliżej 24 i tak chyba najwięcej osób chce, żeby to było ustawione. Przynajmniej jeżeli gdzieś tam wprawiam wskazówki komuś, no to każdy raczej preferuje takie ustawienie. O, jest teraz. Gdzie krawędź? W sumie tutaj jest aparat, więc jest krawędź na wskazówce, powiela się z krawędzią na kalendarzu. I dla mnie jest dobrze. Teraz jeszcze trzeba ustawić sobie wskazówkę godzinową. Ja to robię tak, bo tutaj wiem, że nic sobie nie zniszczę, to jest miękka mata. Ten zegarek mechanicznie się rusza na wachniku. Spójrzcie, moim zdaniem jest w pytkę. I sobie znowu nabijamy.
No nie, no moim zdaniem ktoś coś tutaj robił, bo spójrzcie na wskazówkę godzinową, jaka ona jest tutaj obtarta. A jest obtarta, ponieważ wskazówka minutowa no, przechodzi po niej na płasko. Widzicie, tu nie ma w ogóle przerwy między jednym a drugim. A między tą tarczką, kołem kalendarzowym, a mechanizmem jest minimalnie za duża przerwa. Tak pół milimetra to już robi robotę, nie? Taka podstawka może być. A jak to sprawdzić sobie? No już wam pokażę. Różnie to bywa, w mechanizmach są różne rozwiązania. Tutaj jak widzę jest, tu są nóżki tarczy, nie? Takie bolce, o, czekajcie, trafię. O, taka miedziany raczej kolor, nie? No i tu jest drugi. Tutaj są one pewnie przykręcone. Czasami są przykręcone po prostu tak z boku, takie śrubki, które się wkręcają w ten kołek tarczy i go dociskają, nie? Później jak się wykręca, no to ten kołek można wyciągnąć. Więc co, no zrobimy sobie tutaj tak. Ja to może najpierw odkręcę. Tylko nie wiem, czy to jest... I to jest taka śruba typu takiego, że główka jest nierówna, przez co ona się przybliża lub oddala, nie? Jeżeli ją odkręcamy lub dokręcamy. Noż kurde, spójrzcie. Nie, no to jest jakaś padaka. Ja tego nie zauważyłem. No to już wiadomo, co tu się stało. Co się stało? No to jest kombinatorstwo jak zwykle, nie? Spójrzcie na śrubki. Zaraz wam pokażę. Może tak będziecie widzieć. Cyk. No też po prostu kołek w dół psył i tyle. Żeby tarcza się trzymała. Widać w sumie jakieś takie cięcie w miarę nowe. Sobie przewinę w ogóle, czemu ja tego nie widziałem. Bo nie sądzę, żeby to teraz było jakoś zalakierowane. Dajcie mi chwilę, muszę sobie zobaczyć. No, przewinąłem sobie. Tak, rzeczywiście ta tarcza była po prostu robiona. W tym momencie wam przewinę, bo prowadzę dość długi monolog o tym, no jak to powinno być, dlaczego tak jest, kto to zrobił i jak się nazywa taka osoba, więc to już wam tego nie będę, no nie będę wam tego tutaj puszczał, bo to trwało za długo. Nie wiem, co tam dalej mówiłem, albo to dogrywam tak z zewnątrz, no ale co, no trzeba złożyć zegarek z powrotem, no i poczekać na rozwój sytuacji i podjąć jakąś decyzję. Także no tutaj nie ma nic za bardzo konkretnego, ale możecie sobie tak na szybko 10 razy szybciej zobaczyć, jak to składane jest z powrotem i odłożone na razie. A decyzja padła taka, że no, trzeba zamówić nową tarczę, no i uratować ten zegarek. No i co? Teraz to stopuję i nagram już chyba całość, jakąś ta tarcza gdzieś tam przyjdzie, może się udaje znaleźć. Cześć, mamy znowu Orienta. Nie udało mi się kupić oryginalnej tarczy, więc
postanowiłem, że założę zamiennik, bo szkoda, żeby po prostu ten zegarek się tutaj niszczył, żeby leżał i nic z nim nie było robione. Więc na szybko wymienię tą tarczę. Od razu wam powiem, że szukałem tarczy przez jakieś 2-3 miesiące. Na Elixie, na Allegro były jakieś aktywne ogłoszenia, które okazywały się jednak nieaktywnymi. I mam tarczę. Tarcza wygląda tak. No można tutaj po czcionce poznać, że to nie jest oryginał. I jeszcze można poznać to po logo. Bo logo jest inne. I tak się właśnie zastanawiam, czy... No bo to logo jest mocowane pewnie też na nóżkach na jakimś kleju lub dospawane. Czy jeżeli bym to wypchnął, to czy to logo dałoby się przełożyć na tamtą tarczę? To mnie zastanawia i w sumie chyba spróbuję to zrobić. No widzicie, już jest podciągnięte trochę. Tej tarczy mi nie szkoda, więc sobie ją mogę zrysować. Mi tu nie... O, jest. Mamy jedno logo. Teraz druga tarcza. Co jest ważne, żeby sprawdzić, czy te wypustki będą tutaj pasować w ogóle. Czy to jest ten sam rozmiar tych otworów tutaj? Wydaje mi się, że rozmiar otworów jest inny. Wydaje mi się, że rozmiar otworów jest inny, ale wydaje mi się, że może to uda się wcisnąć. Tylko muszę to jakoś stąd wyważyć, wyciągnąć, wypchnąć. Do tego potrzebuję super cienkie coś. Może użyjemy takiego oto przyrządu. Tylko jeszcze coś podłożę pod spód, bo pewnie przebije się przez tą folię i przez ten papier. Może przyzumuję trochę. Nie chciałbym wam wysłaniać. O, jest wypchnięte. No widzicie, to nawet nie było wciskane, tylko jest naklejone. No nie, tutaj nie ma nóżek w ogóle na tym. I teraz chyba ta trudniejsza część, czyli nałożenie oryginalnego logo tutaj. Więc spróbujmy, tak żeby nie porysować tej tarczy. Nie wiem, czy będziecie cokolwiek widzieć. Chyba jest delikatnie za grube. Za grube są nóżki w tym logo, ale między tym otworem. Damy to logo na razie na bok. A to postaram się powiększyć. Gdybym robił od drugiej strony, to mogłoby tutaj, czyli z tej bym próbował ten otwór na początku powiększyć.
mogłoby się zrobić tak, że wybrzuszyłoby od góry tarczę, nie? Zrobiłaby się taka górka, przez co to logo by odstawało. A w ten sposób niweluje właśnie to, że tutaj coś takiego powstanie. Teraz gdzie jest różnica już, nie? Między jednym a drugim. Widać? Widać, no jest zdecydowanie lepiej. Jeszcze trochę. Dobra, tu na bok. Teraz sprawdźmy, czy to logo siądzie nam. Muszę sobie kupić taką pędzetkę, która nie jest stalowa, a która jest dość cienka. Do takich rzeczy by się chyba bardziej przydała. Weszło. Siedzi. Tylko tutaj jeszcze trzeba dać kapkę kleju, tak jak było. Dobra, odlałem sobie troszkę kleju. Po prostu taką większą kropelkę. Okej. Myślę, że taka ilość jest wystarczająca. Jeszcze tylko w te dziurki delikatnie. Jest ok. Więc teraz znowu trzeba to logo ładnie założyć. W miarę sprawnie, żeby to poszło i nie tym klejem nie upaćkać wszystkiego dookoła. Jest, siadło. Weszło, więc spoko. Jeszcze troszkę docisnę to. O, niech klej złapie z tej strony. Jest ładne, wypukłe logo. Jeszcze można to docisnąć. A więc to, co widzieliście, co zrobiłem z logo, postanowiłem zrobić również z tą ramką datownika, ponieważ ona też jest delikatnie inna. Ta oryginalna ma taki schodek dość charakterystyczny, no a tamta była po prostu gorzej zrobiona. Użyłem tutaj też tego kleju, kropelki, tylko to jest kropelka żelowa. To jest żelowa kropelka, która troszkę inne to połączenie robi. Nawet przy zrywaniu później, gdyby ktoś chciał z powrotem, nie wiem, wpadł na pomysł, że chce przełożyć z powrotem wszystkie emblematy, no to można ją po prostu oderwać i nie powinna zerwać starczy lakieru. No tutaj wam też przyspieszyłem od razu, bo w sumie zasada działania była ta sama. Tutaj już macie porównanie po przełożeniu emblematów. Daję temu odpocząć, żeby klej złapał i będę montował tarczę. Także zostaje to tak. Teraz co, mechanizm. Tutaj już któraś próba montażu tej tarczy. Myślałem, że już te nóżki nie będą pasowały i cały wysiłek będzie niepotrzebny. Jednak jak zobaczycie za chwilę, to jednak się udało. Aha, chyba śrubki nie odkręciłem tej jednej. Czyżby o to chodzi?
Czyli standardowo kręcimy. Tylko nie wiem, czy w tą stronę, czy w drugą, zaraz się okaże. Jest, czyli mamy 9. Czyli mamy pełną godzinę. Więc można ustawić wskazówkę. Oczywiście różne zegarki zmieniają datę o różnej porze, bo ale jest tak umownie, że tam o 22 na przykład do 3. Przeważnie wszystkie daty się zmieniają. To nie służy do tego, ale służy. Zaraz to docisnę. Normalnie na prasce. Dobra, dociśnięte. I teraz trzeba dorównać minutową wskazówką. No już prawie. O, jest ok. Trzeba tą wskazówkę troszkę podnieść, bo jest za nisko i ocierało. Ona już tutaj na początku się delikatnie za bardzo wyginała, przez co o, teraz jest perfekcyjnie, widzicie? Jest szparka, jest ok. Przez co wyrysowała po prostu tą drugą wskazówkę, a to przecież nie o to chodzi. No i teraz sekundnik. Tutaj postanowiłem jeszcze poprawić delikatnie ten sekundnik, bo no widziałem, że jest tak minimalnie skrzywiony. Jak widzicie, będę tam, teraz już właśnie będę używał palców, bo no jednak to, no palcami mamy największe wyczucie, więc najmniej szkód możemy zrobić. No gdy już go naprostuję tak jak chciałem, to zakładam go. Dobrze, wszystko gra. Więc teraz co, szkiełko. I będziemy testować albo polerować.
No, powiem wam, że to szkiełko naprawdę odświeża i odmładza bardzo ten zegarek. Więc no postanowiłem, że poprawię tutaj jeszcze właśnie szczotkowanie i zrobię polerkę tej koperty delikatną. Myślę, że jeszcze wypoleruję kopertę, to też wypoleruję. No więc ja się zabieram za polerowanie, poprawę szczotkowania i za chwilę wam pokażę jak to wyszło. Tutaj już tego nie będę wrzucał, bo będą z tym kolejne filmiki, więc zobaczycie już efekt końcowy. I tak się prezentuje, to już jest efekt końcowy. Wrzuciłem na niego jeszcze bransoletkę taką typu flexi. Mam gdzieś oryginalną od Orienta i prawdopodobnie ją później założę, jednak nie mogłem jej znaleźć na chwilę obecną. Co zrobiłem? Ramkę przy szkiełku wypolerowałem na lustrzane odbicie, na wysoki połysk, bok koperty również. W niektórych miejscach trzeba było delikatnie zjechać z materiałem i poprawić, bo były wgniotki i ryski, ale efekt jest chyba bardzo spoko. Szlify też poprawiłem, bo tam pod niektórymi były rysy, więc musiałem je odnowić. I teraz zobaczycie jeszcze, jak się prezentuje w takim mocnym słońcu. Tak się Spójrzcie na prezentuje te po szlify, które tak fajnie zrobieniu. wyszły. No ja ogólnie jestem bardzo zadowolony. Problemem była tylko ta tarcza. No niestety ja jestem zwolennikiem tego, żeby założyć oryginał, nawet w trochę gorszym stanie, ale oryginał nie było, szukałem. Nie dało się znaleźć, trudno. A wy co sądzicie? Lepsza taka tarcza, czy oryginalna uszkodzona? To na dzisiaj tyle. Niedługo wrzucę jeszcze jakieś filmiki, możecie obserwować. Także dzięki za obejrzenie. Na razie.